Po co czytać książki, które uczą? Co ci to da? Odkąd czytam je regularnie, to z każdej książki wyciągam choćby jakąś taką tyci maleńką lekcję. I z tych tyci maleńkich lekcji zbudował się mój nowy, lepszy, o wiele lepszy świat. Na przykład rok temu czytałam tą książkę Myśl i bogać się i trzyma mnie do dziś. Już w trakcie czytania dostałam takiego turbo doładowania energii i motywacji do działania, że pomysły to nawet nie wiem skąd się brały, napływały do mnie Niagarą. A ten rok był taki mięsisty, taki owocny, taki nieprawdopodobnie udany jak żaden inny. I w tym roku zrealizowałam rzeczy, które planowałam dopiero za 3 lata. A i teraz czytam tą książkę, Przemiana Feniksa i czuję, że będzie to samo. Także pierwsza korzyść, to dopiero pierwsza korzyść, to jest turbo doładowanie albo dopalacz. Można to i tak nazwać, czyli motywacja i inspiracja, na przykład do wzmocnienia pewności siebie czy zarządzania czasem. Aha, te książki czyta się zupełnie inaczej niż powieści. Film o tym, jak czytać książki, które uczą, znajdziesz pod linkiem, który zostawiam w komentarzu. Druga korzyść. Nie czekasz na puentę. Nie musisz czytać wszystkiego jak najszybciej, żeby dojść do końca i dowiedzieć się, co tam na tym końcu jest, bo ty jesteś puentą, albo ja. Nawet jeśli nie zdołasz wprowadzić w życie wszystkich rzeczy, albo w zbyt wielu rzeczy, które z tej książki wyczytałeś, to coś tam zawsze ci zostanie i coś tam zawsze wprowadzisz. I tak krok po kroku, po nitce do kłębka, z każdym rokiem idziesz do przodu. Trzecia korzyść, uczysz się od praktyka. Od kogoś, kto już jest w miejscu, w którym ja na przykład chcę być. Ktoś, kto tę drogę przeszedł, ale też ktoś, kto się zmagał po drodze z różnymi trudnościami, zakłóceniami i wie, jak się z nimi uporać. Czwarta korzyść to jest taka, że oprócz recepty, instrukcji, jak zrobić, żeby być tam, gdzie autor książki już jest, całkiem często dostajesz jakąś inspirację, a wręcz nawet pomysł, jak przeczytasz jakieś zdanie czy jakąś historię z książki. Piąta korzyść to poszerzysz swój horyzont. Na przykład na temat rzeczy, o których wiesz niewiele albo wcale. Tak jak ja na przykład nie wiedziałam nic o wydawaniu pieniędzy, czy o zarabianiu pieniędzy, czy o strzeżeniu swojego czasu, czy jak odpoczywać. Szósta korzyść, poznajesz siebie. To u mnie zmieniło bardzo wiele. Poznałam swoje mocne punkty, myślałam, że ich nie mam. Poznałam swoje talenty, też myślałam, że ich nie mam. I poznałam swoje słabsze strony, o które trzeba zadbać, a nie wiedziałam, jak o nie zadbać. Zadbać, żeby, bo to są takie słabsze, które mnie osłabiają, które mi nie pozwalają iść do przodu, które mnie w jakiś sposób ograniczają, a jak je poznam i to mogę się dowiedzieć, poszukać informacji, jak sobie pomóc, żeby nie paść na twarz. Siódma korzyść to jest taka, że czytanie przez 30 minut każdego dnia daje Ci około 1 książki w tygodniu, a to daje około 50 książek w ciągu roku. A to z kolei uczyni Cię jedną z najlepiej wykształconych osób w Twojej branży w ciągu zaledwie 3 lat. 3 lat, a pomyśl sobie, że studia trwają 5 albo nawet 6 lat, więc 3 lata, jaka to oszczędność czasu? I najbardziej uniwersalna korzyść, czyli gimnastyka dla umysłu. Czytanie kilkanaście minut każdego dnia poprawia i pamięć, i koncentrację. Moja babcia na przykład, która dużo czytała i dożyła 85 lat, do końca swoich dni miała bardzo bystry umysł. Bo mówią, że umysł jest jak mięsień. Jak się go nie ćwiczy, to wiotczeje i zanika. A jak się ćwiczy, to się go wzmacnia i wtedy jest lepiej przygotowany i do pracy, i do nauki. Bo to jest tak samo jak z tym, że zdrowie fizyczne wymaga ćwiczeń fizycznych, tak zdrowie psychiczne wymaga ćwiczeń umysłowych. Czego Ci nie da czytanie książek, które uczą? Czytanie tych książek nic Ci nie da, jeżeli nie będziesz tego robić. To będziesz tylko kolekcjonować wiedzę, ale bezużyteczną. Musisz po prostu robić to, o czym czytasz. Krok po kroku, każdego dnia po troszeczku, bo naraz i tak się wszystkiego nie da. Ale czytaj te książki po to, żeby wprowadzać w życie to, co w nich przeczytasz. Choćby jedną rzecz takiej książki. Druga rzecz jest taka, że czytanie nie sprawi, że wszystko odmieni się nagle, czyli szybko. Odmieni się, ale nie nagle.
Ale ten czas i tak przeminie, więc możesz albo nie czytać i nic się wtedy nie zmieni, albo czytać i poczekać, albo czytać i od razu wprowadzać w życie. Trzecia rzecz, której Ci czytanie książek nie da, to nie da Ci recepty, takiego guziczka, którym można nacisnąć i wyskoczą cukierki. To już jest Twoje zadanie, jaką receptę na Twoje problemy, na Twoje trudności znaleźć, ale książki Cię do tego przygotują. Może nawet zainspirują, a może wręcz podrzucą gotowy pomysł. A teraz naciśnij tu, zasubskrybuj mój kanał i nadstaw ucho na następne wideo o tym, jak wybierać te książki, które uczą do czytania. Do zobaczenia!